Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Z tej strony oczywiście Aneta. Dzisiaj jestem na razie bez mojej pomocnicy szefowej Hanki. Hanka jest na razie w przedszkolu, ale obiecuję, że dzisiaj pojawi się w filmie. Przybyło nas tutaj, a w sumie Was, sporo nowych, także chciałabym tylko powiedzieć informacyjnie, że to, że jestem Aneta, to już powiedziałam. Od kilku lat jestem na diecie ketogenicznej i właśnie w tej serii proponuję Wam moje posiłki. Są to posiłki, które ja spożywam osobiście. Macie podaną kaloryczność, makro, także wszystko podane na tacy. Dzisiaj mamy dzień 10, więc możecie cofnąć się do wcześniejszych odcinków, ażeby być na bieżąco, że tak powiem, od początku. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, żebyście widzieli, że nowy filmik się pojawia. Wiem, że te filmiki nie są zbyt często, kochani, przepraszam, jest wiele próśb odnośnie częstszego wrzucania filmików, ale nie jestem w stanie. Przepraszam Was bardzo, jestem matką, mam dzieci w domu z wiadomej sytuacji, z wiadomych powodów. I poza tym mam bardzo, bardzo dużo pracy, także mam nadzieję, że mi wybaczacie. Kochani, przechodzimy już do sedna, czyli do śniadanka. Dzisiaj na śniadanie proponuję Wam nie jajka, aczkolwiek u mnie jajka pojawiają się często, tak wiem. Po pierwsze uwielbiam jajka pod każdą postacią, a poza tym jajka są bardzo zdrowe i należy je jeść codziennie. Także dzisiaj jajka nie będą na śniadanie, dzisiaj będzie... W sumie zaraz zobaczycie, co będzie. Zapraszam. A na śniadanko będzie dzisiaj camembert zapiekany z malinami, migdałami i będzie on zawinięty w boczek. Także jedno opakowanie. Ja mam maliny dzisiaj mrożone. Nie dostałam po prostu świeżych malin. Mogą być świeże. Ja mam mrożone, ale plus jest taki, że są one z mojego ogrodu. Więc wiem, co jem. Dobra, bierzemy serek pleśniowy. Oczywiście wszystkie proporcje tych składników pokazuję Wam na ekranie. Dobra, bierzemy serek pleśniowy i należy go przekroić tak jak kanapeczkę. Ten serek nie jest popsuty, nie myślcie sobie, on tak wygląda. Dobra, przekrajamy na pół, no i właśnie mi się skleił, no ale trudno. No. Dobra. Tak, oblizuję teraz palce właśnie. I teraz maliny. Ja mam, tak jak mówiłam, miałam mrożone, mogą być świeże. Maliny po prostu rozkładamy na serze. W sumie mogę zrobić to ręką, nie? Po co mam udawać, że tutaj łyżeczkę używam, skoro i tak zawsze robię to ręką. No i teraz, Jezu, jaki dobry jest ten serek, uwielbiam. No i teraz musimy rozłożyć boczek. Piekarnik mam już nagrzany, bo piekłam dzisiaj ciacho. Także dzisiaj będzie mała rozpusta, słuchajcie. Dzisiaj poszaleję. Ciacho. Tak sobie układam. W sumie jeszcze nie układam. Najpierw muszę porozkładać ten boczek, będzie łatwiej. Ale się mieszam. Tak. Wiecie, że u mnie na kanale są dania bardzo proste, nieskomplikowane. Zarówno proste w wykonaniu, jak i doborze składników. Po co sobie utrudniać życie, skoro można jeść zdrowo, a szybko. Szybko i prosto. Dobra, i teraz po prostu składam serek i zawijam to wszystko boczkiem. Piekarnik mam rozgrzany do 180 stopni. Dobra, serek jest zawinięty. I teraz biorę sobie migdały. To jest jedna łyżka, czyli 2 łyżeczki małe. Rozkładam na wierzchu. No i jeszcze sobie tutaj ładnie udekoruję malinką. No. Dobra, to wędruje na papier do pieczenia. A papier do pieczenia wędruje teraz do piekarnika.
Ser piekł się około 20-25 minut. Oczywiście to jest zależne od tego, czy lubicie bardziej spieczony boczek, czy mniej spieczony. Ja już jestem po prostu bardzo, bardzo głodna i musiałam już go wyciągnąć. Makro oczywiście widzicie na ekranie. Tak, tam z tyłu stoi ciacho. Zaraz będziemy je jeść, to ciacho. A rybki to są po prostu dla dzieci. Także dzisiaj rybek nie ma na obiad. Na śniadanko jest serek camembert zapiekany w boczku z malinami, oliwą i odrobiną oliwy. Hanka, jaki masz fryz. Hanka wróciła właśnie z przedszkola. Wstydzi się trochę, ale Hania obiecała mi, że teraz zrobi mi kawkę, także zrobimy kawkę kuloodporną. I kochani, upiekłam dzisiaj ciasto. Na ciasto tutaj przepisu Wam dawać nie będę, ponieważ cofnijcie się o jeden film do tyłu, że tak powiem. I tam jest cały film odnośnie tego sernika. Sernik wygląda, już pokazuję tak. Sernik wygląda tak. Z czekoladą na wierzchu, także ja sobie zaraz ukroję. W tamtym filmie... Ale co to jest? A to są wiórki kokosowe. W tamtym filmiku podałam Wam wszystkie proporcje, sposób wykonania, jak je robię i tak dalej. Teraz widzicie tylko makro. To jest, ja podałam makro na 6 kawałków, czyli tak jakbyście to ciacho podzielili na 6 porcji. Haneczka, nie, już wystarczy. No i widzicie makro jednej porcji. I Hania teraz przygotuje mi kawę. Zrobisz? Haniu, weź tego swojego kumpla, teraz mi stąd zabierz. I teraz tak, musisz dodać 15 gramów oleju kokosowego. Ja mam taki olej kokosowy. Olej kokosowy oczywiście nierafinowany. Hanula, Co? pomagasz mi? Tak. No to proszę, wrzucaj to. Tutaj. Zobacz, zaraz Ci spadnie. Wrzucaj. No. Dawaj, dawaj, dawaj. I teraz jeszcze masełko, tak? Czekaj, wezmę drugą łyżeczkę. To nic, że z Tobą wszystko trwa dłużej, wiesz, Haneczka? Ważne, że z Tobą smakuje lepiej, wiesz? I 5 gramów masełka. Wymieszamy twaróg z masłem. Hania, to nie jest twaróg, tylko olej kokosowy. Zamknij teraz już szybko olej kokosowy. Tu masz zakrętkę. Daj mi to. Tu masz masło. Wrzucaj masło. Daj łyżeczkę i teraz szybko będziemy... Ja wleję gorącą kawę, a Ty zblendujesz, tak? Tak. Okej. Haneczka, Co? postaw to. Ja Ci teraz wleję kawę gorącą. Uważaj, bo ona jest bardzo gorąca, wiesz? I zamkniemy i wtedy zblendujemy, ok? A mogę ja sama zblendować? No sama nie, tylko włożysz w mikser. Nie, ja Dawaj, to szybko, robię. szybko, bo musi być ciepła. Kawa musi być ciepła. Tak. Wkładaj, cyk, szybciutko. Tak. A ja to zrobię. Poczekaj. No i A dawaj. ja to zrobię. Tak. Okej, mamy gotową kawkę. Zaczyszczę z ciepłka. I szybko przelewamy do Szklanki. szklanki. Ale się zapuściło. Zobacz, jaka pianka jest. A dlaczego mnie wywróciłeś? Dobra, to co, ukroisz mi ciacho teraz? Tak. Ja Ci pokażę gdzie. Czekaj, odsuń się. Bo to jest tak, na 6 porcji, czyli musimy podzielić, ale Hania! Zrobię Ci takie paseczki, dobra? Taki spory będzie kawałek, nie? Taki duży? No i teraz zobacz, widzisz te paski? To musisz po tych paskach uciąć, tak? To ukroisz? Proszę. Druga rączka. Ja Ci pomogę, tak? Nie. Troszeczkę. Hania ukroiła mi kawał ciasta, także kawałek jest bardzo spory. Mam do tego też kawkę. No, kalorycznie już troszeczkę pofolgowałam sobie do tej pory, także kolacja będzie bardzo skromna. Ktoś mnie zapytał o to ciasto, czy do tego ciasta nie dodaje się jakiegoś tłuszczu typu masło. Nie, ja nie dodaję do środka, do tej masy twarogowej masła, po prostu masło dodaję do polewy. Także ja idę sobie skonsumować moją przekąskę, a Was zapraszam już na kolację.
Tak jak mówiłam, z kaloriami dzisiaj już troszeczkę sobie pofolgowałam, dlatego kolacja musi być mała i skromna. Nie tyle, że musi, ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, po tych moich dzisiejszych daniach i przekąsce przede wszystkim, nie za bardzo chce mi się jeść. Także ja dzisiaj zrobię sobie taką szybką sałatkę. Ja nazywam to sałatkę halloumi na zielonej kołderce. Dlaczego na zielonej? No wiadomo, mam tutaj roszponkę i rukolę. Pamiętajcie, zielone warzywa na diecie są bardzo istotne. Trzeba je jeść. Zielone. Zielone to nasz przyjaciel. Teraz tak, pokroję sobie szybko ser halloumi, ponieważ ten ser podsmażę sobie na patelni. Na patelni już rozgrzałam sobie odrobinkę oliwy. Oczywiście proporcje całej sałatki, jak i makro Wam podaję na ekranie. Nie wiem, czemu mnie śmieszy to słowo na ekranie. No dobra, wrzucam sobie tutaj ser. Ten ser jest przepyszny, jak jest ciepły, także fajnie tą sałatkę jeść, że tak powiem, na bieżąco. Ogóreczek. No nic skomplikowanego, wiecie, że u mnie nie ma skomplikowanych rzeczy, czyli wrzucam wszystko na talerz, ser sobie podpiekę, proporcje oczywiście Wam dałam, wiecie ile, pomidorek, na zimno też można spożywać oczywiście tą sałatkę, ale no dla mnie na przykład bardziej smakuje, jak ser jest ciepły. Tam na patelni też podprażyłam sobie, już jest, niby nie jestem głodna, ale uwielbiam tą sałatkę i już mam ślinotok. Tam sobie już podprażyłam słonecznik, dodaję odrobinę sosu balsamicznego. On fajnie nadaje smaczek, dosłownie odrobinę z pół łyżeczki. On fajnie, no i ma dużo węgli, ale przy takiej ilości jest, że tak powiem, śladowe ilości. Dobra, teraz podsmażę sobie ten ser z obu stron. Pokroję go na mniejsze kawałki i wrzucę do sałatki, posypię to wszystko słonecznikiem i jeszcze skropię całość oliwą. Proszę bardzo, to jest moja dzisiejsza kolacja. Wygląda naprawdę smacznie i jest smaczna. Można oczywiście jeszcze tutaj do tego sobie dodać zioła swoje ulubione, ale dla mnie zdecydowanie oliwa i ocet balsamiczny wystarczy. Także idę szamać. Jaś mi się ostatnio troszeczkę zbuntował, że też chciałby się Wam pokazać. No bo przecież on też jest moim szefem, nie? Ja mam szefową i szefa w domu. Także to jest... Szef. To nie jest szef? To nie jest szef. A czemu? No bo ja jestem tylko. Jest tylko jeden, a ja. Jest tylko jedna szefowa? Dobra, to Jasiulek, to jest Jasiulek. Także to są moje skarby. Kochani, dzisiaj Wam serdecznie dziękujemy. W związku z tym, że no, zbliżają się święta, to postaramy się przygotować coś na następny odcinek bardziej świątecznego. Coś, co będziecie mogli wykorzystać na swoich stołach. Postaramy się. Hania ma jak zwykle szczęśliwą i uśmiechniętą minkę. Bardzo świąteczną. Jaś ma piękny, szczery uśmiech, bo nie ma 4 jedynek. No ale to ten wiek. Także na dzisiaj serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa! Pa. Pa! Pa! Hania. Hania. Co to za spojrzenie? Co? Subskrybujcie kanał, dawajcie łapeczki i dawajcie dzwoneczki. Dawajcie łapeczki i dawajcie dzwoneczki. Do zobaczenia. Pa!